Jak wiecie albo nie wiecie, mamy Datsun 280Z. Na YouTubie go nie było, na Instagramie był. Jak nas nie śledzicie, możecie nas zacząć śledzić. A to, co chcemy wam dzisiaj pokazać, musicie traktować z lekkim przymrużeniem oka. Głównie dlatego, że film powstał 3 lub nawet 4 lata temu. Nie mieliśmy wtedy takiego sprzętu, w ogóle nie wiedzieliśmy jak nagrywać takie vlogi, także sami zobaczycie, że ten dźwięk niekiedy się gdzieś tam rozmywa. Zwróćcie też uwagę tutaj na brodę Adasia, jak ona się tam zmienia, że tak powiemy, z czasem i jak długo nam zajęło, nim w ogóle to auto odpaliliśmy. To jest nasz pierwszy projekt. W ogóle wszystko, co nagrywaliśmy, robiliśmy dla nas, żebyśmy wiedzieli w ogóle, czy da się to rady auto jakoś złożyć, jak już go rozłożymy. Robiliśmy to troszeczkę na budżecie, na dzień dzisiejszy robimy to zupełnie inaczej, jak pewnie śledzicie gdzieś serię od Triumfie, od Beby, która tam się gdzieś pałęta koło tego Datsuna i wymienia, wiecie, jakieś wężyki, a dzisiaj de facto składa sama zawieszenie. To po prostu jest no mega postęp, w ogóle progres i to są nasze początki, no słuchajcie. Wiecie, no musicie je zobaczyć. Teraz robimy tak, to jest coś, co robimy teraz, a to jest coś, co chcemy wam pokazać, od czego wychodziliśmy, także miejcie to na uwadze, nie oceniajcie nas po twarzy i po spuszczaniu po tym jak wyglądamy paliwa, tak. I coś tam właściwie dzieje, po prostu zwróćcie uwagę, jak od początku filmu wszystko przebiega, a na samym końcu, uwierzcie mi, na samym końcu jest najlepsze. A potem będą już tylko lepsze odcinki, będziemy to składać, rozkładać i będziemy wsadzać to do samochodu. Więc myślę, że warto. Ale background musi być, taka solidna dawka durnej wiedzy, która nikomu nie jest potrzebna. Zapraszam! Wozimy zaraz pod tego bąka. Udało nam się go machnąć na jazdę. Ładujemy się. Wyobraźcie sobie piękny jesienny wieczór, macie piękną pogodę, a słońce zmieni się czerwonymi barwami na horyzoncie. Myślę, wsiądę w swój piękny wóz i pojadę, ale nie macie wozu. Ja też nie miałem wozu, więc zdecydowałem, że potrzebuję takiego wozu, który w jakiś sposób będzie mnie wyrażał. Więc jak każdy facet scrollowałem mnóstwo portali motoryzacyjnych w poszukiwaniu czegoś, co będzie mnie wyrażać. Generalnie nie skupiałem się w ogóle na marce. Myślałem, Audi 100 Coupe S, Matra Bagera, Fiat X1 Porsche 924 944. Aut, które przeglądałem, było mnóstwo, marek, które przeglądałem, było mnóstwo. Problem większości tych samochodów był taki, że albo miały moc tostera, tudzież maszynki do, nie wiem, kawy, albo były przednionapędowe, co mi nie do końca pasowało. W końcu trafiłem na to. Nie dokładnie na ten model, ale na Datsuna. Szczerze, nie miałem o tej marce zielonego pojęcia. No debil. Najmniejszego, nawet nie wiedziałem, że to jest Nissan, szczerze mówiąc. Nie znałem żadnej różnicy między 240, 260 i 280Z, aczkolwiek wiedziałem, że ja chcę mieć ten samochód. Jedyne, co mi się rzucało w oczy, to różnica w światłach z tyłu. I tutaj niestety muszę przeprosić wszystkich użytkowników ZX-a, ale moje poczucie estetyki mówi mi, że ten ma ładniejsze światła. I dlatego szukałem wersji z tymi światłami z tyłu, nie będąc w ogóle świadomym, że jest to zupełnie inny model tak naprawdę samochodu. W końcu trafiłem na Datsun Europe, poznałem tam Kubę. Piona dla Ciebie, Kuba. Oczywiście zaczęliśmy rozmawiać po angielsku, bo nie miałem nawet świadomości, że taka firma jak Datsun Europe może się mieścić w Polsce. I Kuba, jak to Kuba, oczywiście zaczął mnie podpalać, wysyłać mi zdjęcia, mówi, a może ten, a może taki, a słuchaj, mam jeszcze takiego. Mówię, kurczę Kuba, no ja kocham to auto, ja chcę ten samochód mieć, nie? Ale to jeszcze nie to. W końcu Kuba mówi mi, słuchaj Adam, płynie transport, 3 auta mi płyną. No i co? No i koniec świata. Tam trafił się właśnie mój złoto-brązowy rodzynek. Kubuś, słuchaj, bierzemy ten samochód. Kuba mówi, przyjeżdżaj. To co, spakowaliśmy się i pojechaliśmy do Gdyni, spiliśmy piątkę z Kubą i tydzień później auteczko na lewecie zjechało
moim domu rodzinnym, gdzie mamy nasze piękne garaże. Słuchajcie, nie wiedzieliśmy nic o tym samochodzie, nie interesował nas stan techniczny, wiedzieliśmy tylko tyle, że w 2017 roku przeszedł badanie techniczne. To jest wszystko, co o tym aucie wiedzieliśmy tak naprawdę. No i jak się można domyślić, auto nie odpalało. Wstępna diagnoza wykazała pompę paliwa. A co było dalej? To tu jest właśnie cała historia tego samochodu, gdyż cała praca z nim zajęła nam niecały rok, żeby w ogóle wyjechać nim na ulicę. Walczymy 4. godzinę. Poprzednia pompa nie żyje. Ta pompa żyje. Ma tak troszeczkę za duży wlot, bo na baku jest 12 mm, a tu mamy rurę jak 15, 16 chyba. Powiem wam, że nie wdychajcie dużo paliwa, nie? Bo wdychanie dużej ilości paliwa nie jest fajne. Nawet amerykańskie. Nawet amerykańskiego. No i musimy w baku wreszcie zamontować to i przejścióweczkę z 12 mm na 16, bo ma wejście 16, więc musiałem zajść do sklepu rolniczego, bo tylko tam mają takie rurki, po prostu w samochodach nie ma. Bomba z Mercedesa trochę nie pasuje, będziemy to grzebać. Dzisiaj chcemy go wystartować, prawda? Ale są inne tego. Ja. To co? Palimy go, nie? Próbuję. Słuchajcie, no niestety, ale nie zapaliło nam to cholerstwo, więc stwierdziliśmy, że następną rzeczą będzie przycykanie wtrysku. Musimy im podać troszeczkę napięcia i posłuchać na łóżko, czy one cykają. Spróbujemy rozebrać wtryski, zobaczyć, czy chodzą tak jak trzeba, czy zamykają, czy otwierają, czy jest dobrze paliwo podane, jest napięcie na tych wtryskach. No jak to będzie w porządku, no to będziemy mieć najgorszą sytuację, no to, że coś jest spierdzielone z ustawieniem silnika. Tak się zastanawiałem, czy jest ciśnienie w ogóle na tych wtryskach, ale wygląda na to, że ciśnienie jest. Zobaczymy wtryski. Obstawiam, że wtryski, że nie ma napięcia na wtryskach. Skrębiałe, są koszmarne, twarde, są połamane, wszystko jest powyłamywane. Niestety wejście na to jest całkiem zaśniedziałe. Tutaj też sama śnieć. Tutaj o dziwo nie ma na tej wtyczce przepięknej nalotu zielonego. Czego się można było spodziewać, no to praktycznie nie istnieje. Oczywiście w tej pracy brała udział cała pojechana familia. Bebowska, Karina, Młody, Maciek, Dings, a nawet moi rodzice. Czyli kurwa w silnej ekipie. Młody tutaj próbuje coś zrobić wtryskami. Puść mi napięcie, kurwa. Testujemy wtryski, czy działają. Mam taki zarąbisty transformatorek modelarski. Puszczamy napięcie. Cyka. Chuja nic nie widać, ale coś cyka. Bo może... Dzień dobry, panie Wiksie. Cześć. Został nam jeszcze jeden. Teraz tutaj 3 kochanie działają. 4 nam działa, 5 przecykany, 6 sprawdzamy napięcie i odjeżdżamy tym samochodem na przegląd. To jak? Zapali czy nie zapali? Wow! Yeah! 5-1! Zajebiście. No i zapalił! Koniec historii. Dziękuję Państwu bardzo. No nie bardzo. Się trochę zapalił, ale tylko trochę. To zatykło jeszcze.
To co? Do wymiany kopułka, palec, kable. No i oczywiście okazało się, że przepływka też jest z ZX-a, więc wymieniliśmy ją na taką, która jest oryginalnie z Zetki, bo tamta nie uruchamiała mojej ukochanej pompy paliwa z tyłu, którą przed chwilą wymieniliśmy, prawda? Palimy jeszcze raz, nie? Dzisiaj kurna parobki nakurwiają. 2. Beba. Uśmiech. Chyba 3. Wymieniliśmy dzisiaj kopułeczkę, paluszek. Zgubiliśmy jeden wężyk, nowy akumulatorek. Wymieniliśmy taką zajebistą rurę. Żeby nie odjechał. No i nie chuja. Pociśnij tam tą przepływkę, żeby pompa przypaliła. Okazało się, że nam wtryski leją i to leją koszmarnie, bo nasze świeczki wyglądają już po czyszczeniu, tak? Bez nowych wtrysków się raczej nie obędzie. Na szczęście nasz labor cost jest darmowy, wszyscy grzebiemy przy tym. Każdy chce się przejechać, ale tracą chłopaki nadzieję pomału. Zapalił? Jasne, że zapalił. No i oczywiście zgasł. No to co? Elektryka. Trzeba zakuć nowe wtyczki na wtryski, bo może nie ma prądu. To już jest dzień chyba 9, kiedy zaczynamy z tym grzebać. Powiem szczerze, jest grubo. Te wtyczki trzeba wymienić, bo wyglądają koszmarnie. Wszystkie wtryski są, każdy jest z innej paki, tak naprawdę leją jak szlak, więc trzeba coś z tym zrobić. Ściągamy prawdopodobnie całego raila, bo wtryski tak pójdą do wymiany, będziemy musieli je zabezpieczyć, żeby nam nie przeciekły. Wtyczki typu Volkswagen R4, bo tak się ta wtyczka nazywa. Te wtyczki to są boschowskie VR1 bodaj. Brachol tutaj przygotował nasze wtyczeczki. Mamy tę 1, 3. Okazało się, że te kable są całkiem ładnie zrobione, poprowadzone prawdopodobnie do samego dołu. Martwi na 100. No i cały ten motor będzie widać tutaj z czujnikami. I wyglądają tragicznie, i te kable, które do nich idą, też wyglądają tragicznie. Trysk pomocniczy też nie wygląda najlepiej, natomiast no, on nie jest jakoś super ważny. No i zaczęliśmy ciąć te wszystkie kable pod te wtryski, pod te wtyczki, pod te części, które nam już leciały. Młody nam tutaj ładnie opierdziela wtryski. Numerek 4. Tak jest, końcóweczki robimy, numerek 4, poznajcie młodego. Siema. Aktualnie wtyczki wyglądają w ten sposób, tak. Może to kiedyś wyjedzie z tego garażu. I uważajcie na palce, nie? Ja już sobie... Nie tnijcie do siebie. Przestrzegał mnie przed tym, nie? Jakieś pół godziny temu, nie? Nie tnij do siebie, nie? Trochę rdzy. Trochę rdzawego raila, młody ostatniego raila ściąga, nie? Tak. Ostatnie rele są do wody, które nam tutaj idą pod tym cholerstwem. Tak musimy wymienić wszystkie czujniki tutaj, więc nam to troszeczkę zrobić z przestrzeni. W silniku na górze nic prawie nie mamy oprócz samego gazu i paru rurek do podciśnienia. Godzinę i do domu. I dzień 10. Skończone. Przyjdą części, będziemy robić dalej. Dokładnie. To była najdłuższa robota, słuchajcie, jaką mieliśmy przy tym samochodzie. Zajęła nam, jak pamiętam, 3 lub 4 dni po naprawdę 8 do 10 godzin. Od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych. Wymieniliśmy prawie wszystko, co było na tym silniku z tej strony. Wtryski, kable, tutaj duży udział mojego taty, całej naszej pojechanej familii. Wszystkie nowe rzeczy na układzie paliwowym, łącznie z railem, łącznie z gumami, z cybantami. Wiecie, co są cybanty? To jest pierścionek zaręczynowy, jaki dajecie swojemu projektowi, żeby miłość do niego już nigdy was nie opuściła. Zobaczmy! Mam swojego kamerzystę wreszcie, który mnie dzisiaj nagra. Doszły nam części do tego złomu. Szczotki, termostaty, temperatury, jakieś czujniki tutaj mamy. Jedna strona, druga strona. Wtryski, termostaty, czujniki, wtryski, pompa wody.
Generalnie jest tego trochę. Nie jest tanio, ale mamy sporo części dzisiaj. Zobaczymy, czy to coś da, bo jest podejrzenie, że mamy źle ustawiony rozrząd. Kupiliśmy sobie rurki. Takie ładne. Niestety tych rur nie da się dostać oryginalnych, więc będziemy dobierać. Będziemy takie tuningowe 7.6. Boże, naprawdę? Ale... Odtąd dotąd, odtąd dotąd. Dlatego chciałem kurwa czarne, tak? Ale nie było czarnych. Nie było czarnych. Jak co? Tu jest nasza piękna skrzynka z częściami. Chłopaki z Krakowa zrobili nam na nowo raile. Poszły w piasek, poszły w cynk, ale ja wolę takie bardziej kropowate. No i oprócz tego staw. Wczoraj robiłem jeszcze dla Karola, wiesz? Dzisiaj pracujemy z tatą. Jakby nie pracowali chyba z 15 roku, nie? No. Coś razem to... Przygotowane końcóweczki. Tu mamy przygotowane wtryski. Jak nam się to uda dzisiaj poskładać, to będzie aż za dobrze, nie? Nie sądzę, może jutro skończymy. Tak oto wyglądają stare wtryski. To, co tu widzicie, ten pierścień, to jest guma. Znaczy, to powinna być guma, ale to już nie jest guma. To jest moja mama. Hello. Czy chcemy coś do picia? Chcemy coś do picia, nie wiem, kawę, herbatę. Mamy nowy wtrysk, mamy sobie nowe, jeszcze dodatkowy zestaw nowych gumek. Składamy. Jak mówiłem, że wtryski są z różnych parafii, bo są takie, z takimi końcówkami. Takie, które są troszeczkę bardziej zielone i kwadratowe, to przynajmniej końcówki mają podobne. Ale ten ma kondonika i bebcie z tyłu. To jest w ogóle jakiś... Jest jeszcze inny kolorek. W ogóle wygląda jakoś dziwnie. Strasznie dziwnie. Powiem wam, że to jest masakryczna robota z tym. Ale jeszcze gorsza jest z tym. Staramy się to zrobić tak, żeby nie trzeba było tego w żaden sposób już potem ingerować. Jeden zrobiony, drugi się robi, się zrobi. To będzie jeszcze więcej roboty. Dzisiaj nie wyjedzie. Auto w gorszym stanie niż było, ale mamy przynajmniej porobione wszystkie wtryski. Zmieniamy sobie jeszcze termostat, zmieniamy sobie część czujniczków. Jak się uda, to dzisiaj to poskładamy, jak się nie uda, to nie poskładamy. Dzisiaj odpalimy, może nie odpalimy. Myślicie, odpalimy? Średnio. Średnio powiedziałbym. Kolekcja porobków się powiększa. Dziewczyny tutaj bardzo pięknym, czerwonym przewodem robią nam podciśnienie. Powinny nam robić tak naprawdę nadciśnienie, ale dzisiaj robią podciśnienie. Hello, jak twoje palce? Pamiętaj, ty nie od siebie. Kiedy już wszystko poskładaliśmy, była godzina 23, więc przy blasku świec, no dobra, LEDowych lampek, musieliśmy go odpalić. Zapali. Mamy godzinę, którą? Późną. Silnik oświetlony. Udało nam się go złożyć, spróbujemy go odpalić. A czy odpali? To kręć. Idziemy pokręcić. Czekaj! Urwało. No coś tu jeszcze trzeba podłączyć gdzieś. Czekaj, bo coś trzeba podłączyć. To idzie tu. Dobry. Czekaj. Idziemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem mamy wszystko powodłączane. Chyba. Żadnych wyjeżdżeń nie będzie? Cały dzień pracy. Udało nam się sprawić, że samochód, który odpalał, już nie odpala. Zajebiście. No nie. Poskładane, kurde. No, Nie, musisz go pokręcić jeszcze. no kurwa, no nie.
ten dzień, kiedy człowiek zaczyna przeżywać załamanie nerwowe. Bo zaczyna nam auto strzelać ogniem, tylko że nie z wydechu, tylko z dolotu, nie? Więc stwierdziliśmy, że prawdopodobnie jest coś skiszone z albo aparatem zapłonowym, albo ogólnym ustawieniem zapłonu, a żeby to sprawdzić, jako że tu jest łańcuch, musimy to ściągnąć. O, to się nawet rusza. Tak, wiem, to było strasznie głupie, ale zrozumcie mnie, kiedy auto zaczyna walić ogniem nie z tego końca, co trzeba, bo zamiast walić ogniem z wydechu, wali wam ogniem z przepływki w kierunku na filtr powietrza, ale okazało się, że tak, jesteśmy idiotami. A rozwiązanie problemów było prostsze, niż nam się tak naprawdę wydawało. Po dnia studniach i w takiej oto ekipie doszliśmy do wniosku, że wiemy, co temu silnikowi dolega i co mu jest. Zaraz wam powiemy, co mu jest. Coś jeszcze mu jest, ale zaczął działać, zaczął kręcić. Bo uwaga, mieliśmy źle podłączone świece. Mieliśmy przestawione 2 garki i tak średnio wychodziło, no ale teraz to już chyba pójdzie, nie? Auć, sprawdzacie wszystkie rzeczy 2 razy, 3 razy 7, 15, cokolwiek. Państwa! Yeah! Czy to jednak nasza robota nie poszła na marne, nie? Po prawie 2 tygodniach wreszcie szczęście zawitało nam na twarz. No nie? No to co? Auto bangla, koniec historii, jedziemy ku zachodzącemu słońcu. O, no nie zupełnie. Bo wiecie, żeby jechać samochodem, to trzeba nim jechać, a okazało się, że... Pierwsza odpowiedź. Uważaj, by się Wyjdź nie... no! Dobra. Szybko! Szybko! Ale co on zrobi? Na pisiorcu. To siła go. Już jest, sprzęgło. Tym razem padło nam sprzęgło. Samo sprzęgło wyglądało przepięknie. Jak widzicie, jest dotarte do samych nitów, więc no, nie mieliśmy prawa na tym sprzęgle ruszyć. A w oczekiwaniu na dojście tej paczki z US zajęliśmy się kablami. Jako że dzisiaj przeszliśmy z mechaniki do elektryki, odcinek specjalny, świąteczny, to przypatrujemy się tym koszmarkom, które tu są porobione. To też będzie trzeba naprawić w pewien sposób. To wszystko, co leży tutaj na podłodze, to są zbędne kable. To jest dopiero połowa, którą wyrzuciliśmy. Już tak wygląda oryginalnie. Siedzimy, słoneczko, browarka brakuje, nie? Może już otworzyć, ale bez alkoholu. Jak poganiny. Jak poganiny. Wiecie, jak wygląda naprawdę prawdziwy japoński trolling? Kiedy wykręcasz żarówkę, w sumie lampę, żeby wymienić żarówkę, okazuje się, że lampa to jest żarówka. Cała. W sensie... Ej, czujecie to? Nosicie w bagażniku takie coś, bo to jest wasza zapasowa żarówka do przodu. Mniej więcej wielkości waszego ryja, nie? Tyle. Nissan, serio? Przyznam bez bicia, nagrywaliśmy wtedy mniej. Wymieniliśmy sprzęgło i co? Pyk. Ładowanie jest. Ło, coś tam strzeliło. Pięknie. No pięknie. Nie działa. No, problem jest taki, że nam strzela. Czasami idzie idealnie, tak jak teraz, a za chwilę kurwa straci moc i umrze. Kurwa, no jak chcesz pokazać, że umiera, to działa, nie? Chyba nas nie lubi. Nie no, chuj działa. Chuj działa, nie? Zajebiście kurwa, nie? Chuj, żeśmy nawet do bramki nie wyjechali.
Ale działa, nie? Co jest do chuja, nie? Co jest, kurwa? Po 2 minutach przestał. Zaczął się dławić, panie. Nasza piękna i długa podróż skończyła się w bramie. Szczerze, nie wiemy, co się stało. Auto zaczęło kasłać, zaczęło się dusić, w ogóle nie chciało jechać. I ja do dzisiaj nie mam zielonego pojęcia, skąd wykrzesaliśmy tę moc, by kontynuować robotę z tym samochodem, a nie wepchnąć go do lokalnego stawiku. Wróciliśmy do pracy u podstaw i kupiliśmy miernik ciśnienia paliwa. No spada to ciśnienie. No spada, nie? Jak widzicie, do książkowego trzeźbara trochę brakuje. No to co? Jeszcze jedna pompa paliwa, nowa, wydajniejsza, nowy bąbel regulacji ciśnienia, ale to ani pompa, ani bąbel nie był powodem tego, co się dzieje z samochodem. Kochlika znaleźliśmy totalnie przypadkiem przy tej wymianie, bo musieliśmy jeszcze raz ściągnąć paliwo. Więc podpiliśmy naszą piękną mercedesowską pompę, daliśmy jej przewód i wyciągnęliśmy go do zbiercoka, do którego mogliśmy spuszczać paliwo. Odpaliliśmy to oczywiście na krótko, wiecie, z akumulatora, nie? Takie hehehe. I pompa zaczęła dziwnie skrzeczeć, bączeć, a ciśnienie paliwa zupełnie nam spadło, a przewód, który szedł z baku do pompy, zaczął się zaciskać. Co to oznaczało? Że nasz bak jest totalnie zarościały i zawalony syfem. W związku z tym bakiem zajął się Robert Felczyński, bardzo chopa polecam. Wszystkie linki w ogóle macie na dole pod filmem. Wróciliśmy z tym bakiem, zamontowaliśmy ten bak. Jeszcze raz musieliśmy spuścić całe paliwo, uwierzcie lub nie, ale moje ciuchy nawet po całym roku prania dalej walą wachą. Dobra, zobaczmy, co się stało po wymianie baku. No to próbuj, mistrzu. Co? Na dole. Jedzie, jedzie. Bez paliwa. Ale pachnie. A to nie muszę. Można dawać. Ja cię boję. Dobre, nie? O, zajebiste. Powoli. Ło, auto jeździ. Można wyjechać, no nie można wyjechać na drogę, bo nie macie blach. W związku z tym musimy udać się na piękne SKP, czyli stację kontroli pojazdów, zrobić przegląd. Udaliśmy się więc na naszą piękną, lokalną stację SKP, gdzie wyszło, że o ile heble i zawieszenie są w porządku, to auto niestety trzeba pospawać. A teraz prezentuję Wam rzecz, której żaden z Was nie chce zobaczyć. O! Dziura. Jezus Maria. Jest tu trochę jeszcze roboty. Będziemy to łatać.
Bo tam koło nogi też mamy takie piękne dziury. Pomimo tego, że spawanie poszło nam jak z płatka, to nasza lokalna SKP nie mogła poradzić sobie za bardzo z przeglądem tego samochodu. Była to pierwsza rejestracja auta, auto jest z 76 roku i chłopaki po prostu nie wiedziały do końca, jak to mają wykonać. W związku z tym znaleźliśmy sobie SKP, która umie z takimi pojazdami sobie poradzić, ale to jeszcze nie był koniec problemów. Musieliśmy teraz to auto zarejestrować, a jako, że to auto jest dość stare, to ma krótki VIN. W związku z tym musieliśmy napisać do Ministerstwa Transportu o odstępstwo od warunków technicznych pojazdów, żeby to auto zarejestrować. Jaki jest z tym problem? Ano taki, że w normalnym trybie trwa to do 3 miesięcy, no ale w praktyce trwa to 3 miesiące. Tylko wyobraźcie sobie, macie wrzesień 2019, jest piękna pogoda, jest ciepło, jest słońce, chcecie tym autem jeździć, ono wreszcie po roku ruszyło. I w tym miejscu bardzo chciałbym polecić Państwu firmę Ulkar z Krakowa, która naprawdę dała radę i w ciągu 24 godzin dostarczyła nam piękne tablice do tego samochodu. I wreszcie mogliśmy wyjechać legalnie na ulicę. Słuchajcie, po tych wszystkich miesiącach, w sumie od listopada 2018 roku, dzisiaj pierwszy raz będziemy wyjeżdżać. Mamy blachy, mamy OC, mamy nawet zderzaki, nie? Mamy nadzieję, że ruszy, że pójdzie, że nas nie zawiedzie i że będzie fajnie. Chyba tam jeszcze robię jakieś zdjęcia. A my idziemy do naszego pięknego wozidła. Najlepiej jest, jak ściągniecie sobie fotel. To jest najfajniejszy moment w samochodzie. Popatrzcie tutaj. Papiery. Te są akurat jakieś zjarane. Tam było troszeczkę ubezpieczenia. Returnet to core. Tutaj widzę, że jakieś taksy. Pewnie jakaś faktura. Co tutaj mamy? Filtr. Mamy olej. I kosztowało to 20 dolców. W całości. Tak. A tutaj mamy co? Jakiś refund, after, też jakaś fakturka. Nie wiem, czemu tak się spaliło, ale prawdopodobnie dlatego, że tutaj jest bardzo ciepło. A to są tabletki. Trochę się boję tego dotykać. Mamy jakiś rachuneczek. Auto przyjechało z USA, więc to niestety nie widać tego już za dobrze. Nawet nie wiemy, z czego to jest roku, ale jakieś tam sumki są. No i proszę Państwa, w tym momencie jesteśmy bogaci. Bo jak wiecie, to rzeczy, które spadają pod fotel, one już tam zostają i nigdy już nie trafiają z powrotem. Wszyscy o tym wiemy, prawda? Więc co my tu mamy? Dolarówka? Nie, quarter dollar. Quarter. No takie typowe parkingowe monetki, tak? Więc dedykowany do LB. Nie wiem, co to LB. Chyba wiesz, co to LB? Jakaś miłość. To jest taki, wiecie... Open boxing, tak? Boxing. Nie otwieraliśmy tego wcześniej, zresztą to widać. O. Lindel, to będzie ten. To jest poprzedni właściciel. Poprzednim właścicielem tego samochodu był Lindel Hicks. Shotbox greetings. Other times hard to feel some on your phone, it's right towards heaven. Nice. Całkiem przyjemne, szczerze mówiąc.
Temu LB, bo Lidl. Tak, chyba tak. Chyba, że to jest do jego żony. Do kochanej. W każdym razie to możemy to zostawić. Może z nami popodróżować, nie wiemy co to jest. Ale takie czasami niespodzianki się znajduje fajne. Więc polecam, zanim dacie blacharzowi do zrobienia. Pogrzebać. Powybierać pieniądze, jak na prawdziwego Janusza.